Ok, a więc bierzemy się za przyklejenie listwy, która będzie osłaniała karnisz. Jest to gotowa listwa zakupiona w firmie Mardom Decor. Link będzie w opisie. Jest to listwa o długości 2,40 m, wysokości 10 cm. Tutaj na górze jest 5 cm z możliwością wklejenia paskalet. Jest tutaj specjalne miejsce. W pierwszej kolejności musimy sobie odmierzyć, w jakiej odległości od ściany z oknami ma przebiegać ta listwa. Będzie ona przyklejona na tej ścianie i na tej ścianie, dojeżdżając do kominka. Na tej ścianie ma być 20 cm, na tej ścianie 12 cm. Dlatego, że tu już w zasadzie karnisza praktycznie nie będzie. I teraz tak, odmierzyłem sobie w 2 punktach już od ściany 20 cm. Nie na końcach, tylko bliskie odległości na większym obszarze ściany. No i tutaj wiadomo, bardzo fajną rzeczą będzie laser i jego wykorzystanie. Jak ktoś nie posiada lasera, to najlepszym wyjściem będzie szlak sznur, oczywiście 2 osoby, oznaczenie na końcach ścian po 20 cm, odbicie szlak sznurem i wtedy będziemy mieli linię. Ja mam akurat laser, tak więc się posłużę. Oznaczyłem, tak jak już wspomniałem, 2 miejsca po 20. Wyświetliłem laser tak, aby przecinał te linie. Sprawdziłem na końcach, czy też mam po 20. Jest idealnie. Teraz tylko oznaczę kilka punktów ołówkiem, żebym mógł później przyłożyć łatę i odrysować ołówkiem linię, do której będę się bazował z tą listwą. Pierw na tej ścianie, później zrobimy to na tej. Także biorę się za wyznaczanie linii ołówkiem. Linię mamy oznaczoną na obydwu ścianach. Tutaj te 12 i tutaj 20. Teraz w następnej kolejności muszę jeszcze lekko podkuć pod przewody, które zostały wypuszczone do zasilania taśmy LED, tak aby ona wychodziła tuż przy rowku, w którym będzie to w listwę wklejane. Lekko muszę nadkuć, schować, później to się ładnie zamaskuje. Ten przewód i kolejny przewód, który tu jest w rogu do zasilenia taśmy z 2 stron, dlatego że troszeczkę jest tutaj długo i na takiej długości, jeżeli była zasilana z jednej strony, mogłaby słabiej świecić na końcu. Przygotowałem już listwę praktycznie do montażu. Mimo to, że będzie ona klejona na klej, dodatkowo będę jeszcze ją montował na kołki do sufitu. Niewielkie kołki, nie musi być to przesadnie mocno, tak aby można było regulować tą listwą, ponieważ jest to odlew i jak widać jest ona krzywa, więc tak samoczynnie na klej przykładając do ołówka, do tej linii, no to nie dalibyśmy rady, bo prężyłaby i by się wyginała. Dziurki są robione w równej odległości. Tutaj, gdzie u styku 2 listew troszeczkę dałem bliżej brzegu. Przy ścianie dałem troszeczkę dalej, bo żeby łatwo było wywiercić kołek, podejść z wiertareczką. Dziurki są robione troszeczkę większe niż średnica śruby, dlatego żeby można było jeszcze ewentualnie tam około milimetra do 2 regulować, ale tak, żeby łepek śrubki oczywiście nie przeszedł w czasie wkręcania. Odmierzone jest tak, aby te dziurki były w miejscach, teraz tutaj dobrze, żeby były w miejscach tu, gdzie jest taśma LED, czyli pod taśmą LED. Nie wiem, czy będziemy tu montować profil aluminiowy, to jeszcze się okaże, ale śrubki tak czy tak będą zamaskowane. Teraz zostanie mi tylko tą listwę przyłożyć do sufitu, do linii z ołówkiem i za pomocą jakiegoś ostrego
nie wiem, gwoździa, może być to same wiertło czy coś. Muszę odznaczyć na suficie, w którym miejscu mam wiercić kołki, ponieważ kołek będę wiercał i wbijał w sufit, a śruba dopiero będzie przechodziła przez listwę i dociągała do sufitu. I tak jak mówię, pomoże to w wyprowadzeniu tej linii. Dodatkowo one też nie mają kąta, także tutaj też trzeba brać to pod uwagę. Będę klinował w tych miejscach, gdzie będzie odbiegało od kąta, żeby uzyskać równiutką linię po całej długości tych ścian. No i chyba to było wszystko. A jeszcze kołki oczywiście pomogą, jeżeli samemu się klei, no to wiadomo, kołki pomogą w utrzymaniu tej listwy przy suficie, mimo to, że i tak będę je teleskopem, będę ją wypychał. No samemu to trochę jest ciężko, ale trzeba sobie radzić. Dobra, teraz biorę się za wykucie tam bruz, żeby te przewody wychodziły w miejscach, gdzie jest rowek na taśmę LED. Listwa już za pomocą teleskopa jest tak jakby przystawiona do sufitu. Jak widać, troszeczkę od linii odbiega. No jest to odlane troszeczkę krzywo. I teraz za pomocą, ja akurat mam gwoździka, dostawiam do linii listwę i gwoździkiem robię dziureczkę, żeby później wiedzieć, w którym miejscu wiercić kołek. Jak widzicie, tutaj mam do linii, jeszcze oczywiście będziemy mieli tą regulację tego milimetra. Resztę już muszę zrobić dwoma rękami. Tutaj widzicie, ile już odchodzi. Przewodzik jest wykuty, będzie wychodził w rowku do zasilenia listwy. I teraz każdą z tych dziurek tak oznaczam i później wiercimy dziurki na kołki. Dziurki mamy powiercone, powbijane, mamy kołeczki. Teraz bierzemy się za smarowanie klejem listwy i przyklejamy i później ustawiamy. Do ustawienia też przydadzą nam się kliny. Tego typu kliny wykorzystywane przy układaniu płytek. Dzięki nim będziemy mogli w tylnią część listwy wkładać i ustawiać ją do kąta. Smarujemy listwę. Jeszcze możemy z brzegu lekko przesmarować, żeby do ściany się dokleił. I już. Skakujemy. Przystawiamy do linii wstępnie, żeby można było docisnąć w tej środkowej części nam wyporę. O. I teraz będziemy mogli sobie wkręcać śrubki. Dociskamy lekko do ściany. Jak widać, pręży. Bierzemy śrubeczkę. Dostawiamy do linii. I proszę bardzo. Wstępnie przykręcamy wszystkie śrubeczki, po czym będziemy ustawiać kąty i równą linię na spodzie tej listy. Listwa już na śrubach się trzyma. Teraz musimy sprawdzić jej początek i koniec. Czy mamy uzyskany kąt względem sufitu. Jak widać, tutaj kąt uzyskałem dzięki temu, że włożyłem z tyłu klina. Bez tego uciekał nam spód listwy.
Teraz musimy zrobić to na końcu i na początku i później, przykładając łatę na całą długość tej listwy, sprawdzić, czy po środku nie mamy doła. Klinika wsadzamy, dostawiamy kątownik i mamy pięknie. I to samo na końcu. Teraz sprawdzimy łatą, jak wygląda to na środku listwy. Bierzemy łatę, przykładamy do spodu i jak widać początek i koniec ładnie nam dolega do łaty, natomiast po środku mamy szparę i właśnie tutaj musimy włożyć kolejnego klinika. W 2 punktach trzeba było włożyć kliniki. Widocznie krzywość tej listwy była troszkę inna niż tam na górze, bo na górze już mam zamontowane te listwy. Nieraz wystarczy 1, nieraz wystarczą 2. Dzięki temu nie chcę nic ubić po przyłożeniu łaty. Mamy prościuteńko, idealnie prościutko. I w ten sposób mamy jedną z listew przyklejoną. Z kolejnymi postępujemy tak samo. Teraz, żeby te kliny miały sens i po wyjęciu ich listwa nie wróciła krzywością do tego, jak ona jest odlana, tylnią część tutaj powstała szpara, w którą musimy napchać dobrze kleju. Widzimy tu gdzieniegdzie już wyciekł. Musimy tutaj porządnie napchać szpachelką kleju. Dzięki temu listwa zostanie na swoim miejscu. Bo po wyjęciu klinów mogła ona by wrócić. Także tak to wygląda. Czasami trzeba z przodu klina włożyć, czasami trzeba z tyłu. No to wszystko trzeba później posprawdzać, zanim klej wystygnie. Jedną mamy, reszta tak samo. Tutaj dotniemy do kąta, żeby idealnie nam się stykało. Oczywiście też wcześniej te przewody podkujemy i będziemy mieli w salonie ukończoną listwę. Super sprawa, naprawdę szybka, lekka. Zamiast robić jakieś obudowy z płyty gipsowej. Bardzo fajna sprawa, dużo mniej jest tutaj syfu tego całego, szlifowania, kątowników, gipsowania. Mamy listwę, przysłania, ona cenowo prawdopodobnie wyjdzie tak samo. Także biorę się za resztę i później zobaczymy finalny efekt. Montaż listwy przysufitowej, która osłania karnisz, mamy już zakończony. Zostawiamy to do całkowitego wyschnięcia kleju. Tak samo zostawiamy te kliniki, dzięki którym mogliśmy wyregulować kąt między sufitem a listwą, bo jak widzieliście wcześniej, no jest to odlew, który nie trzyma kąta. Zostawiamy te kliniki, wypełniamy szparę wewnętrzną, jak i zewnętrzną, dobrze napychając klej, tak jakby, który nie pozwoli listwie wrócić do swojego odlanego kształtu. Wszystko pięknie wyszło, piękna linia, idealnie prościutko, świetna robota, bardzo lekka. Praktycznie można powiedzieć, że ona już jest do malowania. Oczywiście ja jeszcze będę szpachlował wszystkie łączenia, które są tak, aby one w ogóle nie były widoczne. Mamy tutaj 3 takie łączenia. Później jeszcze muszę także zaszpachlować te ubytki, które są po przekuciu przewodu zasilającego taśmę. Bardzo fajna praca, polecam. Nie trzeba tutaj żadnych montować konstrukcji, płyt, gipsować i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy docięte do kąta idealnie. Ja posłużyłem się ukośnicą, dlatego że no, prosta rzecz, bo ją mam, natomiast jeżeli ktoś nie posiada takiej ukośnicy, która bardzo ułatwia pracę, można sobie poradzić skrzynką uciosową. Materiał jest bardzo fajny do cięcia. Później po wyszpachlowaniu tych wszystkich łączeń, oczywiście tych ubytków i tak dalej, listwa już jest gotowa do malowania. Szybko, czysto i bez problemów. Jeszcze jedna sprawa, którą zapewnia producent tych listew osłaniających karnisz,
to, że światło, które będzie za nimi, czyli ten pasek LEDowy, nie będzie przebijał przez tą listwę, bo w większości listew właśnie tak jest i trzeba w niektórych przypadkach naklejać z tyłu folię taką aluminiową, która odbija światła i nie pozwala przebić się przez listewkę. Ja tutaj mam żaróweczkę, zaraz sprawdzimy. Jak widać, tak jak producent zapewnia, tak się dzieje. Nie przebija. I to jest super, bo dzięki temu nie musimy dodatkowo właśnie oklejać tej wewnętrznej strony taką taśmą grubą aluminiową, przez co później to światło nie przebija. Ale nie we wszystkich tak listwach jest, więc na to też trzeba zwrócić uwagę. Pomieszczenie już mamy pomalowane, LED mamy już przyklejony. Zaraz zaprezentuję, jak on świeci za dnia i po ciemku. Tylko zamkniemy rolety. I możemy zaświecić. Tak się prezentuje ta listwa już z wklejoną taśmą LED. Nic nie prześwituje, tak jak już wcześniej robiliśmy test. Tak jak producent zapewniał, nie przebija taśma LED, mimo to, że jest bardzo blisko przyklejona. Zostaje nam tylko jeszcze przykręcenie szyny na zasłonki i firanki i będziemy mieli gotowe. Odsuniemy jeszcze rolety. Tak to się prezentuje za dnia. Oczywiście jeszcze nie ma firanek i zasłonek, ale efekt jest super. Polecam.